Witajcie! Dzisiaj tematem filmu jest zimowa witrynka. Zapraszam do oglądania. Zaczynam od pomalowania szyby farbą, która daje efekt szronu. Później będę przyklejała tutaj serwetkę, a ta farba da mi prawie białe tło pod nią, a jednocześnie po wyschnięciu zostanie półprzeźroczysta. Bejcą w kolorze popiel jasny maluję wszystkie drewniane elementy. Po wyschnięciu bejcy, ale przed lakierowaniem, całą pracę bardzo mocno pobieliłam. Następnie zabezpieczam witrynkę lakierem matowym. Pracę kolejny raz maluję białą farbą, w taki sposób, aby na dole było jej więcej niż na górze. To jest serwetka, która zainspirowała mnie do stworzenia tej pracy. Jak tylko ją zobaczyłam, w mojej głowie wyklarował się pomysł. To był wręcz plan od A do Z, co się u mnie rzadko zdarza. No i tak, serwetkę sobie rozwarstwiam, strzępię brzegi i przyklejam do witrynki klejem do decoupage. Po wyschnięciu kleju całą pracę zabezpieczam lakierem matowym.
Dzięki pomalowaniu szyby efektem szyonu obrazek z serwetki jest dużo lepiej widoczny niż gdybym przykleiła go bezpośrednio na szkło, ale dalej jest nieco blady, więc żeby poprawić kontrast pomalowałam śnieg i fragmenty ramy okiennej na biało, dodałam też nieco brązu i czerni, a gwiazdki i kokardki pomalowałam złotą farbą. Bombki na choince były szare, a ja chciałam srebrne, ale nie miałam takiej farby. Wykorzystałam więc perełki w płynie. W miejscach, w których na obrazku występuje śnieg, nakładam pastę krystaliczny śnieg. Szablon, który widzicie, to jest taki mój zimowy must have. Pasuje niemal do każdej zimowej pracy i ja bardzo często z niego korzystam, co na pewno zauważyliście. Tym razem nakładam przez niego taką pastę. Jest to moje odkrycie tego roku. Ja ją mam w kolorze białym, perłowym i na mokro pasta rzeczywiście jest biała, z mieniącymi się drobinkami. Ma bardzo gładką konsystencję, natomiast po wyschnięciu ten biały kolor delikatnie blednie, ale efekt mienienia się pozostaje i on jest bardzo, bardzo fajny. Będzie to za chwilę widać, choć oko aparatu nie oddaje uroku tej pasty, tak jak ja to widzę. Odbiłam z boku witryny, z przodu oraz na pleckach. Po wyschnięciu śnieżynek z szablonu na dół witryny nakładam jeszcze pastę śniegową. Spróbuję Wam pokazać, jak fajnie mieni się ta pasta po wyschnięciu. Na szybki w oknie nakładam lakier 3D. Uchwycik bielę podkładem akrylowym, ale nie zobaczcie tego, bo rozładował mi się aparat. Pobielony uchwycik przykręcam do mojej witryny. Z frędzelków i satynowej wstążeczki tworzę chwościk.
aby chwost nie oślepiał bielą, farbuję go w wodzie z domieszką szarej farby. Zanurzam go do około 3/4 długości, następnie nadmiar wody odsączam. Później do wody dodaję jeszcze trochę czarnej farby, tak aby była ciemniejsza i znów zanurzam w niej chwost, tym razem do wysokości około 1/3 i ponownie odsączam wodę. Następnie zostawiam chwościk do wyschnięcia. Na koniec dowiązuję chwościk do uchwytu. Gotowa witrynka prezentuje się tak. Wisienką na torcie jest włożenie lampek do witryny. Moja witryna, jak zauważyliście, jest zimowa, ale tak sobie teraz myślę, że jesienna też byłaby fajna. Taka wiecie, cieplutka, brązowo-pomarańczowa, rozpraszająca mrok jesiennych wieczorów. Może kiedyś zrobię. Tymczasem żegnam się z Wami. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Listę użytych materiałów, jak zawsze, zostawiam Wam w opisie filmu.